Zaczęliśmy być wszyscy bombardowani dosyć wielkimi medialnymi informacjami o atakach hakerskich i o konsekwencjach tych ataków hakerskich. Gigantycznych konsekwencjach dla wielu wielkich firm. Wykonujemy właśnie pracę polegającą na zanalizowaniu i zweryfikowaniu i sprawdzeniu, gdzie są luki, gdzie są może jakieś wąskie gardła, gdzie są blokady, gdzie brakuje tych kroków związanych z security. Cześć! Witam Was wszystkich w kolejnym odcinku C-Talks, formatu produkowanego przez C Polska. Dzisiaj poruszymy ważny temat Cyber Resilience Act, w skrócie CERA, czyli tematyki bardzo gorącej, dotyczącej nas wszystkich, bo związanej z cyberbezpieczeństwem. Ja nazywam się Przemek Włoczkowski, w SI pracuję ponad 16 lat i zajmuję się sektorem high-tech. W rozmowach z klientami poruszamy tematy embedded, aplikacji, rozwiązań dla fabryk i bardzo często pada słowo compliance. Dlatego dzisiaj w tej rozmowie jest Monika Jaworowska, z którą pracujemy od ponad dekady, bardzo, bardzo długo. Jest ekspertem w tej dziedzinie. Witaj. Cześć Przemek, dziękuję ślicznie za zaproszenie. Powiedziałabym, że nawet już 15 lat wspólnie pracujemy, bo od 15 lat, tak jest, od 15 lat jestem w SI. Tak, mam przyjemność i przywilej w SI prowadzić Centrum Kompetencyjne Embedded, więc właśnie tematyka jak najbardziej związana z systemami wbudowanymi, z wytwarzaniem oprogramowania, ale też z zabezpieczaniem oprogramowania i hardware'u. Zanim przejdziemy do wgłębiania się w ten temat, to powiedz, kiedy pierwszy raz usłyszałaś o tych unijnych regulacjach, kiedy usłyszałaś o nowym paradygmacie przesuwania bezpieczeństwa w lewą stronę w procesie wytwarzania oprogramowania? Temat security, a tak naprawdę cyber security de facto został wymyślony przez rynek. Przez rynek dlatego, że oczywiście zaczęliśmy być wszyscy bombardowani dosyć wielkimi medialnymi informacjami o atakach hakerskich i o konsekwencjach tych ataków hakerskich. Gigantycznych konsekwencjach dla wielu wielkich firm, przede wszystkim medialnych, ale również prawnych i tak dalej. Więc prawdopodobnie to był ten moment, gdzie również jakby organizacje takie jak Unia Europejska uznały, że to już jest czas podnieść świadomość wszystkich konsumentów, tak? Jak ważnym tematem jest bezpieczeństwo i jak bardzo prosto to bezpieczeństwo ma przełożenie na każdego człowieka, bo wszyscy korzystamy z pewnych urządzeń, które po prostu dają dostęp do naszych bardzo prywatnych i poufnych danych. W przestrzeni medialnej jest bardzo głośno o bezpieczeństwie cyfrowym, atakach hakerskich. Gdybyś w 30 sekund powiedziała, czym jest Cyber Resilience Act, CERA? Cyber Resilience Act, czyli rozporządzenie unijne, ma za zadanie wprowadzić harmonizacyjne rozwiązanie dla wszystkich państw Unii Europejskiej dotyczące produktów z elementami cyfrowymi, tak? Czyli wszystkich produktów, które mają połączenie z internetem, czyli wszystkich, za pomocą których można dostać się na przykład do infrastruktury krytycznej albo do danych poufnych poszczególnych osób i organizacji. Realnie, to jest tylko papier? To jest kolejna biurokracja unijna? Czy to jest coś, co każdy z nas jako przedstawicieli firm w sektorze software'owym, musi zaimplementować i wykorzystać w produktach? To są bardzo, bardzo realne i rygorystyczne oczekiwania w stosunku do producentów, ale nie tylko producentów, do całego łańcucha dostaw związanych z wytworzeniem jakiegoś produktu. Więc absolutnie nie tylko papier, ale również implementacja faktycznych wymogów, czy efekty implementacji tych wymogów. Dwa takie buzzwordy, stwierdzenia, które często słyszę od klientów w rozmowach. Security by default and security by design. Jakbyś krótko wytłumaczyła osobom, które nas oglądają, co to jest? Jasne. Security by design mówi o tym, że pomysł na zajęcie się bezpieczeństwem produktu na samym końcu wytwarzania tego produktu to nie jest zdecydowanie dobra ścieżka, że powinniśmy zacząć, czy producenci powinni zacząć od
wcześniejszych etapów wytwarzania produktu myślenie o bezpieczeństwie tego produktu. Czyli że backlog wytwarzania produktu powinien zawierać elementy związane z bezpieczeństwem od samego początku. I to security by design. A security by default, tutaj mówimy o tym, że produkt wchodzący na rynek powinien mieć defaultowe, czyli te takie podstawowe ustawienia, konfigurację stworzoną w taki sposób, żeby zapewniała jak największe bezpieczeństwo, które oferuje ten produkt. Czyli nie ma mowy o jakby takich samych hasłach przy wszystkich produktach, tak, na przykład admin, tak, mówimy o odpowiednim szyfrowaniu komunikacji za pomocą tych rozwiązań, tak, i wszystkie takie dane konfiguracyjne urządzenia powinny być ustawione na jak największe zabezpieczenie produktu. Fajnie nam to wszystko wytłumaczyłaś i przybliżyłaś teorię. A w praktyce, czy zespoły ją trzymają? Co zespoły najczęściej pomijają z tego, co wspomniałaś? No właśnie tak jak zaczęłam, jakby temat bezpieczeństwa absolutnie nie jest tematem nowym, tylko jego powrót na wokandę, powrót do rozmów wynika właśnie z tego, że jakby wielkie informacje medialne powodujące często utratę reputacji dużych firm gdzieś tam wpłynęły na fakt powiedzmy sobie naszej przestrzeni publicznej. To jest jakby pierwsza rzecz. A druga rzecz, okazało się, że jeśli producenci zaczęli się zajmować właśnie zabezpieczeniem produktu na samym końcu, zdarzały się sytuacje, w których bezpieczeństwo produktu przestawało być bezpieczeństwem zespołu wytwórczego, a stawało się tematem zarządu, tematem wielkich kar, tematem, nie wiem, jakichś problemów finansowych ze względu na to, że niektóre workaroundy nie dają się zastosować na samym końcu wytworzenia produktu, bo się na przykład okazuje, że coś w architekturze zostało źle zaplanowane, także niestety to się już nie da i duże pieniądze są potrzebne, żeby po prostu wrócić do faktu praktycznego i sensownego zabezpieczenia produktu. To, co opisałaś, pokazuje, że już zespoły deweloperskie, testerskie mają tą świadomość i implementują potrzebne rozwiązania. Ale wracając do Cyber Resilience Act, jakie są terminy? Kiedy powinniśmy być gotowi, by powiedzieć, że mamy zaimplementowane wymagania i one działają? Samo rozporządzenie Cyber Resilience Act weszło w życie w grudniu 2024 i od tego momentu stało się aktem obowiązującym. Tak jak powiedziałam, jest harmonizacyjnym regulacją w Unii Europejskiej, w związku z powyższym nie będzie się przekładało na żadne dodatkowe akty prawne w poszczególnych krajach, tylko już obowiązuje we wszystkich 27 krajach Unii. Tak? Natomiast oczywiście pierwszym okresem w ramach obowiązywania tego aktu jest tak zwany okres tranzycji, w którym firmy po prostu, producenci powinni się przygotować procesy, zrozumieć, wykonać swoją samoocenę, tak, przygotowania do spełniania wymogów wynikających z aktu i później mamy terminy, w których już zaczynają obowiązywać pewne poszczególne jakby oczekiwania i wymogi w stosunku do producentów. I teraz pierwsza data to jest czerwiec 26. Tutaj akurat kraje Unii muszą wyznaczyć organy nadzorujące, tak, w obrębie każdego kraju. I kolejna data to mamy wrzesień 26, od którego zaczyna obowiązywać konieczność zgłaszania jakichś poważnych incydentów i wykorzystanych luk w oprogramowaniu, tak, właśnie do organów nadzorujących. I ostateczna data taka, w której akt jak gdyby wchodzi już w życie w pełnym brzmieniu, czyli oczekiwanie pełnego compliance'u, pełnej zgodności z aktem, to jest grudzień 2027. Fajnie, że to przybliżyłaś, bo realnie w naszym świecie to nie są bardzo odległe terminy. To dzisiaj jest już ten czas, że osoby odpowiedzialne za R&D, za product development powinni myśleć o przygotowaniu się i byciu pełni compliant z tymi wymaganiami. Absolutnie się zgadzam. Co więcej, to jest czas, który daje
jakby przestrzeń na to, żeby zorganizować te przygotowanie w sposób po prostu mądry i rozsądny, bez no, jakby przekraczających rozsądek wydatków finansowych, tak? Dlatego, że wszystkie te aspekty jak najbardziej da się zaplanować, da się rozsądnie poukładać i da się przygotować kadrę również do tego, żeby jakby zrozumiała zmianę troszeczkę tego mindsetu przy wytwarzaniu produktu. No a przy okazji oczywiście konieczne będzie zrozumienie, jak gdyby na którym etapie w ogóle całego procesu przygotowania poszczególne firmy z poszczególnymi produktami są i ile tak naprawdę pracy przed nimi oraz jak priorytety sobie ustawić, żeby ta praca gdzieś tam harmonijnie przebiegała, tak? I żeby faktycznie osiągnąć ten Tak, termin. cenna uwaga. Wiele firm ma zasięg globalny, nie tylko unijny, wychodzi również poza Unię Europejską. Część produktów jest dedykowanych Unii Europejskiej, część trafia na rynek Wielkiej Brytanii. Nie bez kozery mówię o Wielkiej Brytanii, bo tu mamy Unii Europejskiej CRA, tam mamy PSTI. Jak te firmy, które działają na dwóch rynkach, powinny się przygotować do dwóch różnych regulacji? Regulacja w Wielkiej Brytanii jest o wiele mniej rygorystyczna, natomiast jak najbardziej, tak jak mówisz, istnieje i to jest prawda, że jak gdyby wszelkie firmy chcące wejść z produktem na rynek europejski, ale na przykład też na rynek Stanów Zjednoczonych, powinny zainteresować się dodatkowymi regulacjami, tak, obowiązującymi w tych krajach. I tak jak mówiłeś, w UK jest to PSTI, na przykład w Stanach mamy Cyber Trust Mark, tak. Natomiast te regulacje, czy te oczekiwania w stosunku do producentów w tych pozostałych krajach są mniej restrykcyjne, tam jest mniejszy reżim nałożony, tak? Czyli w skrócie wielkim mówiąc, producenci chcący pokryć większy obszar możliwością, że tak powiem, wprowadzenia na rynek swojego produktu, jeśli wdrożą zmiany zgodne z CRA, to de facto, że tak powiem, za darmo będą mieli również no, możliwość rozprowadzania swojego, czy wprowadzenia swojego produktu na rynek również w UK. W UK firmy już są przygotowane do tej regulacji. Działa to tam? Tak, ta regulacja weszła troszkę wcześniej, tak? Tak jak powiedziałam, ona jest mniej restrykcyjna i takie było założenie, że w związku z tym, żeby wprowadzić prawo troszeczkę lżejsze, żeby szybciej jakby zabezpieczyć konsumentów, bo tam właśnie na tym rynku ta regulacja dotyczy przede wszystkim konsumentów, czy odbiorców, że tak powiem, B2C, tak? I w związku z powyższym bodajże w 2024 roku, tak, weszła już regulacja na rynek, no i ona, mówię, jakby różni się poziomem rygorystyczności. Tam mamy 3 podstawowe wymogi, które są nałożone na producentów produktów, no i jakby cała reszta wynikająca również z CRA to jest jakby dodatek. Czyli jak powiedziałeś, CRA i PSTI, wiele firm może zbudować wspólny core i tylko dostosować go do poszczególnych rynków. Zdecydowanie tak. W rzeczywistości, patrząc z perspektywy naszych klientów, to działa? To jest dobre pytanie. Co to działa? Bo jakby wymogi unijne mówią o tym, jakie są oczekiwania i jakie mają być efekty. Nie mówią, jak to osiągnąć. Już jak to osiągnąć, to jest pewna logistyczno-organizacyjno-techniczna sprawa. I teraz, żeby faktycznie efekty CRA osiągnąć, no, trzeba zastosować pewne modele, pewne standardy, czyli jakby trzeba w organizacji faktycznie wprowadzić pewien proces, który zabezpieczy realizację dyrektywy prawnej. To teraz dotknę tematu pipeline'u, bo to fajnie się tutaj łączy. Ty reprezentujesz świat embedded i ten pipeline embeddedowy wygląda zupełnie inaczej niż w developmencie aplikacji wysokopoziomowych. Jak z punktu widzenia embedded byś go opisała? Widzisz, no ja bym powiedziała, że to jest wytwarzanie produktu mimo wszystko, a jakby oprogramowanie niskopoziomowe, no, taka różnica jest, że się wiąże się po prostu ze sprzętem, tak? Więc jakby po prostu stosowane rozwiązania czy narzędzia w środowisku CI/CD, czyli Continuous Integration, Continuous Delivery, być może są inne, a na pewno są inne niż na przykład takie stosowane gdzieś tam przy wytwarzaniu, nie wiem, aplikacji mobilnych czy aplikacji jakichś internetowych.
Natomiast no to jest tak, że przede wszystkim podstawą jest proces. Proces zdefiniowane kroki, a później, tak jak powiedziałam, w każdym z tych kroków należy ten proces automatyzować. Więc wtedy wchodzi miejsce na narzędzia. Narzędzia dowolne, poczynając od, nie wiem, zakodowanych skryptów, poprzez jakieś rozwiązania, na przykład AI-owe. I tutaj mówimy o statycznej analizie kodu, o analizie zależności, o przeróżnych analizach, na przykład też dynamiczna potem analiza kodu, tak jakby o testach penetracyjnych, tak, to są wszystko pewne elementy, które gdzieś tam po kolei pozwalają automatyzować poszczególne kroki procesu i składają się gdzieś tam na ten wspomniany przez Ciebie pipeline. Dużo rozmawialiśmy o teorii, która jest ważna. Terminy, dostosowanie, ale teraz praktyka i to mięcho. Jak w SC my implementujemy te wymagania na realną pracę, którą wykonujemy dla naszych klientów? Muszę Ci powiedzieć, że faktycznie wszystko musi się zacząć od procesu. Jeśli jakaś firma ma ten proces dobrze zdefiniowany, nie ma sprawy, świetnie, ale bardzo często właśnie początek to jest analiza ryzyk, a ona polega na analizie luk tak naprawdę, tak? Czyli każda firma jakiś proces wytwarzania, powiedzmy sobie, ma ustalony. My jako dostawca zewnętrzny czy partner zewnętrzny przychodzimy z tą pomocą, obserwujemy proces as is, wykonujemy właśnie pracę polegającą na zanalizowaniu i zweryfikowaniu i sprawdzeniu, gdzie są luki, gdzie są może jakieś wąskie gardła, gdzie są blokady, gdzie brakuje tych kroków związanych z security, tak? Później na podstawie tego oczywiście, tak jak mówię, jest wykonywana analiza ryzyk. I teraz analiza ryzyk to jest znowu temat pochodzący z Cyber Resilience Actu, ale żeby wykonać analizę ryzyka, czyli taką biznesową analizę, to najpierw jest potrzebne threat analysis, czyli analiza zagrożeń. I to już jest element DevSecOps, tak? Czyli jakby sprawdzamy, jakie są techniczne podatności, a potem jaki one mają wpływ tak naprawdę na biznes. Tak? Bo być może biznes jest w stanie jakieś z tych ryzyk zmitygować poprzez przyjęcie do wiadomości. Po prostu, bo nie jest jakby jakimś tam istotnym ryzykiem. Więc najpierw robimy taką analizę i weryfikujemy proces, a potem już wchodzimy faktycznie z integrowaniem, z sugerowaniem, jakie rozwiązania odpowiednie kosztowo do, że tak powiem, wyzwania można zastosować dodatkowo w całym procesie, tak? No i rzecz jasna, kolejny krok to już jest dokumentowanie wszystkiego, tak? Dokumentowanie, bo cała dokumentacja techniczna i dokumentacja procesowa jest jak gdyby podstawą do potwierdzenia zgodności, czyli tego compliance'u z odpowiednim prawem. No to bez wchodzenia w szczegóły i żebyśmy nie złamali NDA, umów ramowych z klientami. Gdybyś dała kilka takich realnych, typowych przykładów projektów, które realizujecie w tym zakresie. To może powiem, są to wszystkie projekty, które z jednej strony mówię, dotyczą procesu, a z drugiej strony dotyczą już developmentu. Czego? Na przykład Secure Update, over the air. To jest podstawa, żeby jak gdyby Cyber Resilience Act wymaga utrzymania bezpieczeństwa produktu przez cały jego lifetime. Żeby to było możliwe, to technicznie musi zostać zaimplementowany mechanizm update'u, patchy, update'u, jak gdyby łatek na oprogramowanie, tak? Więc to są bardzo często tematy, zaczynamy od secure update'ów. Secure booty, czyli bootowanie urządzenia w odpowiedni sposób, tak? Startowanie jego. Potem właśnie analizy, czyli wdrażanie poszczególnych narzędzi właśnie, jak na przykład do statycznej analizy kodu. Ale to nie znaczy, że tylko wdrożyć, trzeba rozumieć, co zrobić z efektami wypluwanymi przez te narzędzia, tak? No przecież tam będą tysiące albo setki jakichś błędów, trzeba to obsłużyć. Potem wchodzimy właśnie w vulnerability, cały management i monitoring. Przecież produkt zaprezentowany czy wprowadzony na rynek, musi być jego bezpieczeństwo przez lata utrzymywane. Więc firma czy producent musi przyjmować zgłoszenia
od użytkowników o tym, że jakieś zagrożenie powstało i jakieś zagrożenie zostało wykorzystane, to już wtedy mówimy o incydencie, tak? I musi na nie reagować, tak? Więc jakby cały zespół zajmujący się obsługą faktu pojawiania się zagrożeń, monitorowania odpowiednich baz, które mówią o zagrożeniach, które na przykład pojawiły się w tych poszczególnych komponentach, które mówiliśmy, że sprawdzamy sobie przy SBOM-ie, tak? Więc jakby wiele aspektów, które priorytetyzowane muszą być ze względu na jakby biznes, jaki dana firma czy dany producent prowadzi. Niektóre będą ważniejsze dla jednego producenta, inne ważniejsze dla drugiego producenta. Jakie rady dałabyś firmom, które dopiero teraz zaczynają myśleć o implementacji procesu DevSecOps, CRA, PSTI, albo są na naprawdę niedojrzałym etapie? Chyba trzeba sobie uzmysłowić, że no jest to prawo, które wiąże się z poważnymi sankcjami również, tak? No oprócz tego, że oczywiście jakiś taki damage, powiedzmy sobie, no medialny, tak, co jest, czyli taki no, jakby uszczerbek biznesowy, to jest na pewno olbrzymim faktem dla firm, no ale również wszystkie kary wynikające z zapisów będących już w tej chwili w Cyber Resilience Actie, tak? To są kary finansowe bardzo jakby tam dotkliwe. W związku z powyższym jakby no, nikt nie uniknie tego etapu zgodności z CRA. W związku z powyższym trzeba wdrożyć jakiś model, który pomoże te wszystkie aspekty wykorzystać. No i od strony technicznej właśnie powiedziałabym przede wszystkim o aktualizacjach, czyli Secure Update, na przykład over the air. Bez tego jakby utrzymanie zabezpieczenia produktu przez jego czas życia jest niemożliwe. To jest jeden aspekt, czyli development pewnych podstawowych technik, jak to, czy na przykład Secure Boot. Kolejna rzecz to właśnie zbudowanie jakby kultury organizacyjnej, zrozumienia dla tego faktu bezpieczeństwa, że on się staje tak samo jak jakiś czas temu potrzeba jakości, tak, testów i walidacji, takim samym elementem absolutnie wymaganym i podstawowym. No i kolejne przygotowanie kadry właśnie do obsługi wyników vulnerability monitoringu, handlingu, managementu, tak bym to nazwała, czyli całego tego procesu pojawiania się podatności na rynku i reagowania na te podatności w postaci właśnie wytwarzania gdzieś tam później łatek. Zamknijmy tą naszą rozmowę taką klamrą, najważniejszymi wnioskami. Może ja powiem, ty uzupełnisz. Cyber Resilience Act i wymaganie dotyczące również UK wymaga systemowej zmiany, a nie jednorazowego audytu, przetestowania na końcu, przygotowania dokumentów. Zgadzasz się z tym? Zdecydowanie. Game changerem jest i właściwie jedyną możliwą zmianą jest zaimplementowanie całego procesu DevSecOps. On pomoże wypełnić normy, ale też zrobi nasz wewnętrzny compliance. DevSecOps to jest jeden z konceptów, natomiast jest najbliższy. No oczywiście można to obsłużyć za pomocą, nie wiem, wdrożenia zmian wynikających z jakichś standardów, ale tak, DevSecOps jest takim modelem, takim konceptem, według którego idąc zdecydowanie wszystkie te technologiczne aspekty związane z CRA będziemy mieli pokryte. Monika, w naszym formacie dotarliśmy do końca. Bardzo dziękuję Ci za tą rozmowę, bardzo ciekawe dla mnie. Na pewno wykorzystam tą wiedzę w rozmowach z klientami. Myślę, że dla wszystkich osób, które nas słuchają, oglądają dzisiaj również to jest fajna pigułka wiedzy. Czy chciałabyś coś dodać jeszcze na koniec? Także oczywiście dotknęliśmy de facto tylko czubka góry lodowej. W związku z powyższym zachęcam wszystkich bardzo serdecznie do kontaktu z nami, dlatego że temat jest niezwykle ciekawy, ale też niezwykle złożony. Natomiast my absolutnie pomożemy rozłożyć go na części pierwsze i przejść przez niego jak przez masło. Monika, dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Bardzo ciekawa i pełna konkretów. Wam wszystkim, którzy nas dzisiaj oglądacie, słuchacie, polecam kontakt z nami, z SI. Jeżeli potrzebujecie konsultacji, audytu, później pomocy w wytworzeniu oprogramowania, przetestowania go, jesteśmy tutaj, by Wam pomóc. Dziękuję
i do usłyszenia.